Rampage, czyli najbardziej unikatowe rowerowe zawody freeride'owe na świecie. Najbardziej unikatowe, ponieważ zawodnicy spędzają 10 dni na pustyni w Utah, na klifach, najpierw budując swoją linię, budując swoje skocznie, na których zawodnik będzie prezentował swój przejazd i triki. Czułem się bardzo dobrze przygotowany pod względem tego, jak czułem się na rowerze, ale też dużo zrobiłem na siłowni i postawiłem na treningi w Polsce. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby się dobrze przygotować. Jaram się, ale tak mi boli kostka, to jest ciężki rower i on jak się go łapie, to daje tutaj, boli. Ale git, jaram się. Kolejny krok do przodu. Co jest moją największą słabością? Może to, że czasami brakuje mi motywacji, żeby coś powtórzyć 20 razy zamiast 10 razy. Czasami mam tak, że robię trik raz, dwa i sobie myślę, dobra, 2 razy zrobiłem, jest dobrze, czuję, że będzie dobrze. Ale z drugiej strony w sumie mógłbym to zrobić 2 razy więcej razy i być jeszcze lepiej przygotowany. Teraz próbuję to zmienić, bo wiem, że długi proces daje dobre efekty i staram się po prostu być bardziej skupiony cały czas, przez dłuższy czas, tak żeby cały czas być z myślą o moich celach i dążyć do nich. Przygotowanie odpowiedniego roweru na Rampage jest kluczowe. Zresztą w tym roku dla mnie to był przełom, ponieważ pierwszy raz zdecydowałem się startować na jednopółce. W grę weszły bar spiny i tail whipy i ta jednopółka po prostu pozwoliła mi pokazać więcej siebie, czyli gościa, który jeździ całe życie na dircie i skateparkach i potrafi ciosać triki. I tego mi zawsze na poprzednich Rampage'ach brakowało z dwupółką. I cieszę się, że zdecydowałem się w tym roku na jednopółkę, ale no czuję różnicę przy flipach, przy wszystkim. Więc miałem do odrobienia spore zadanie domowe, żeby się przygotować do tych wszystkich bar spinów, tail whipów i innych trików już na sam Rampage. I na szczęście w tym momencie w Polsce mamy bardzo dużo miejscówek na wysokim poziomie, między innymi Sushec Backyard, gdzie mogłem trenować swoje najtrudniejsze triki i kombosy. Jest nowa płaska poducha, która otworzyła coraz to więcej możliwości. Mamy dużo lotu na poduchę. Tak naprawdę w Suszcu tam jest wszystko, co potrzebne do trenowania trików. No ale oprócz tego Kudowa-Zdrój, gdzie mamy trasę do Big Air. Jeżdżenie na takich przeszkodach na pewno pomaga do Rampage'a, bo na Rampage'u też mamy ogromne przeszkody, na które najeżdża się z dużą prędkością i na tej trasie można sobie czuć rower w dużych prędkościach, na dużych skoczniach. Ale to weszło! Myślę, że to właśnie marzenia mnie napędzają do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Potrafię sobie wyobrażać siebie robiącego jakiś trik na rowerze albo na motorze i to jest właśnie moje paliwo, które napędza mnie do tego, żeby dążyć do tego, do tych trików, do progresu
i do tej satysfakcji, które te triki mi przyniosą. Zawsze to jest tak, że do Utah lecimy kilka dni przed zawodami. Specjalnie tam lecimy wcześniej, żeby pokonać jetlaga, żeby zacząć jeździć w tym terenie i się zacząć do niego przyzwyczajać. Więc tak naprawdę każdy dzień w Utah zawsze wygląda tak samo. Wstajemy, jemy i idziemy na rower. A tam jest drop. Poł. Zawsze z niego trójkę robiliśmy na dzień dobry. Gdzie? Co? Który? Ten z białym wybiciem. Aha. Nasz dzień pierwszy na pustyni. Właśnie dojechaliśmy, jest rano. Przyjechaliśmy na takiego hipa, na którego zawsze przyjeżdżamy i rozgrzewamy się tutaj. Tutaj naprawdę można znaleźć dużo rzeczy na takim niskim poziomie, w sensie no chodzi mi, że łatwe. Nieważne. Virgin, Utah, miejscowość, gdzie odbywa się Red Bull Rampage. Jest to pustynia, ale nie taka płaska, tylko z klifami, które powyrastały naokoło. Ziemia, która tam jest na tej pustyni, ona jest idealna do tego, żeby budować, do tego, żeby jeździć i też do tego, żeby się wywracać na tej ziemi, bo ona łatwo się kruszy, więc każdy upadek będzie łagodniejszy w skutkach niż na takiej twardej, skalistej ziemi w Polsce w górach. Ale super. Co? Wszyscy się cieszą, fajna energia. Wow. W tym roku pierwszy raz dostajemy narzędzia, w sensie jedno narzędzie, te grabki. Spoko. Ja to biorę do domu. Jadąc na Rampage'a wiem doskonale, jak chciałbym, żeby mój przejazd wyglądał. Więc na miejscu spędzamy cały dzień, żeby znaleźć i zaplanować swoją linię. I to nie jest łatwe zadanie, ponieważ tam jest bardzo dużo opcji. Więc ten pierwszy dzień, kiedy chodzimy tylko po górze i nie możemy jeszcze kopać, jest bardzo ważny, bo wtedy szukamy i planujemy sobie cały tydzień. Jaka ciężko, nie, to nie ma sensu. John Deere najcięższy. Wybudowanie tam trasy od zera jest bardzo trudne, jeżeli nie masz doświadczenia. Po latach my uzyskaliśmy to doświadczenie. Wiemy, jak budować, wiemy, co można zbudować i wiemy, gdzie to budować, bo najbardziej chodzi o to, żeby szukać sobie miejsc na dropy czy skocznie w takich miejscówkach, gdzie widzisz, że potrzebujesz tyle i tyle ziemi i wiesz, że ta ziemia jest troszeczkę wyżej i ty ją będziesz mógł łopatami szybko zrzucać tam niżej. Albo tego typu doświadczenie, że widzisz czerwoną skałę i białą skałę i wiesz, która skała będzie się lepiej kruszyć, wiesz, która skała pozwoli ci na wyciągnięcie dużych kamieni, jeżeli ich potrzebujesz. Więc jeżeli masz doświadczenie, to budowanie tras w Utah idzie bardzo szybko. Ale mamy plan. Co roku o tym gadamy.
i w tym roku wpadliśmy na pomysł, jak to zrobić bezpiecznie w miarę. Zdecydowanie w tym roku największą misją było wybudowanie i przetestowanie battleshipa, czyli skały na samej górze, która jest wąska i bardzo wyeksponowana. No staliśmy tam na środku, jest tam tak szeroko. No i plan jest taki, żeby po prostu przejechać i zeskoczyć z tej skały dalej i myślę, że to by było spektakularne. I o tej skale już od 2015 rozmawialiśmy o tym, że na tą skałę można by wskoczyć, ale jakoś zawsze wydawało się to zbyt niemożliwe i nigdy się tego nie podjęliśmy, aż do tego roku. Co myślisz? Fajnie, super. Świetny pomysł. Tylko mi mówcie, co mam budować, ja będę budował. Budowanie trasy potrafi być niebezpieczne. Zaczynając od tego, że można wykopać jakąś tarantulę, skorpiona albo znaleźć węża. Sytuacje, gdzie budujesz coś na pionowym klifie, musisz schodzić z uprzężą na linię. Wisząc na tej linie musisz klepać łopatą albo cokolwiek, albo skuć skałę, więc budowanie tam bywa niebezpieczne i trzeba to mieć zawsze na uwadze. Nie chce się nam. Czwarty dzień już. Już jest tak blisko, że już się nie chce. No już się wydaje, że niby wszystko zrobione. Już zmęczka wjeżdża. Dzisiaj jak jechaliśmy tutaj, a jedzie się z 20 minut. Przez całą drogę nikt się nie odezwał. Widać, że już wszyscy zmęczeni. Zawsze mówiłem, że Rampage'owa linia to jest dwuletni projekt i dlatego dobrze, że oni po 2 lata robią na jednej zonie. No i w tym roku w sumie wszystko skończymy przed rozpoczęciem treningów. I udało nam się zbudować wszystko, przetestować. No, bardzo jestem zadowolony z tej misji. Masz tam czasu dużo. No, teraz poczułem. Misja, żeby wskoczyć na tą wąską skałę i z niej zeskoczyć. Wczoraj to wszystko przygotowaliśmy, tak żeby było na dzisiaj gotowe. Dzisiaj ostatni dzień treningów, jutro o tej porze już będziemy się rozgrzewać przed zawodami. Tylko się rozgrzeję i idę na battleshipa, bo on mnie najbardziej stresuje. Co? Coś zmieniamy? Nie, jest idealnie. Już idziesz na grę? Oh my god. Masz to. Masz to. Z pierwszej idealnie. Zajebiście. I co, fajnie? Fajnie. Przeje... Chill.
Przed startem zdecydowanie nie jest mi wesoło. Czuję presję, czuję stres. Czuję, że nie mogę jeść. Czuję, że już po prostu chcę mieć to za sobą. Ale jednocześnie czuję siłę i chęć walki. Przez to, że było mniej treningów, to nie czułem się mniej przygotowany, chociaż chciałem jeździć więcej, ale jestem do tego przyzwyczajony, bo na Rampage'u tak jest zawsze, że tych treningów nie jest tyle, ile byśmy chcieli. Weather's looking good, you guys, and let's have an epic day. Wszyscy ci zawodnicy, mam wrażenie, że oni tam na miejscu nie walczą o pierwsze miejsce, ale walczą o to, żeby osiągnąć to, co sobie przed Rampage'em założyli i wymyślili. Myślę, że każdy z nich jest inny, ale każdego z nich łączy jedna rzecz, ogromna pasja do tego sportu i do tego eventu. Jak myślę o rywalach, to nie mam nikogo na myśli. I chyba moim największym rywalem jestem sam sobie, bo to sobie zawsze narzucam presję i ze sobą walczę, żeby tą presję pokonać. Mam już wszystko zaplanowane mniej więcej. I mam nadzieję, że pojedziemy 2 przejazdy. Tak się zapowiada z wiatrem, że będzie dobrze. Więc git. Zaraz lecimy. Zawsze boję się samych zawodów i czegoś takiego, że zrobię jakąś głupotę w moim przejeździe, typu na samym początku, nie wiem, spadnie mi noga, poślizgnę się. Jakaś taka głupia gleba, która mnie wyeliminuje z zawodów. Od boku na double dropie, nie? Mocno. You good? Yes, I am. Advisor. Ty da po co w takim wietrze? Nie wiem. Myślałem, że ogarnę. Poniosło chłopa. Ale git. All good? Yeah. Ariacie ty! No. Umiesz to! A miałem pojechać bokiem, a ja najeżdżając myślę, Nie no, wiało w chuj. no wiem. Widzisz? Szyja, tako? Nic nie ten? Nie, nic. Bo tak cię majtło. Rampage, baby. Well, welcome mountain bike fans from all around the world. Even if you've never watched a mountain bike event before, you have come to the right place. This is the spectacle of all spectacles, 2023 Red Bull Rampage. Już przed samym startem, kiedy pierwsi zawodnicy startują, a ja muszę czekać na moją kolej, to na pewno wtedy muszę być sam. Zazwyczaj robię tak, że sobie chodzę po górze, po mojej trasie, jeszcze tam patrzę, myślę o trikach, o przejeździe. Więc próbuję zawęzić swoją koncentrację do minimum, żeby tylko myśleć o swoim przejeździe. The final rider to drop
in run number one. He was second place here last year. He's the guy everybody is talking about on site here at the venue. Everybody's expecting him to potentially take the win. Jak już stoję na starcie i zaczynam swój przejazd, już nic nie słyszę. To już jest jak tunel. Pełen fokus. Robię to, co mam zaprogramowane do swojego przejazdu i nie wiem, co się dzieje wokół mnie tak naprawdę. Gauzy's already on course, wasting no time. There we go. Come on. The battleship cleans it. He's pinned. Gauzy has been causing so much conversation this week because of his lines and just his determination to do such a sick run here. Okay. Drops down here onto this long jump. Gets it clean. Big spin here. Goes a little rowdy, but he gets it into a nose bump bar. That was awesome, Cam. Backflip with a one-footed can there. He's getting serious here. A 360 X-up. He's throwing tricks all over the place. And now it's going to get really serious, really quick. Oh, no! Oh, he's out of the line! Oh, no. Oh. And here's where things get big. A bar spin! O nie. We do have the best medical on staff here. Heavy impact there for Godziek. We've got our medical personnel scattered throughout the entire venue. Bartek. Jesteś Szymek? Nadgarstek, tak jak do Nikolaj. That's a good sound right there. When you show up to Red Bull Rampage year after year, you see these familiar faces, the medical crew that comes out every year. They're so experienced out here. It's great to see how quick they were to get to Simon. Poor guy, nie będzie operacji, nie? Porażki traktuję jako lekcje. Lekcje na następny raz. Jako też motywację do tego, że następnym razem muszę dać z siebie jeszcze więcej, żeby nie było takich sytuacji. Uważam, że trzeba przegrywać w życiu, żeby właśnie się odbijać od tego i wracać silniejszy. Cieszę się, bo dawałem z siebie naprawdę wszystko tutaj i dostałem dużo propsów od wszystkich, więc to mnie bardzo cieszy. I dużo też miałem supportu w tym roku, więc mega zajawa. Było fajnie, skończyło się źle, ale za rok też jest rok. Lecimy dalej gazem. Mam nadzieję, że to będzie tylko miesiąc, a nie 3. Myślę, że środowisko rowerowe to jest najbardziej unikatowe środowisko ever. W naszym sporcie nadal króluje zajawa i marzenia każdego poszczególnego zawodnika, bo każdy zawodnik w tym sporcie pochodzi z tego, że on się pasjonował tym na początku, oglądając codziennie filmy swoich ulubionych zawodników i z tą pasją doszli do etapu, gdzie sami mogą być idolami dla kolejnego pokolenia i wydaje mi się, że środowisko MTB jest piękne.